Dzień dobry Państwu, witam serdecznie i dziękuję za zaszczyt, jakim jest możliwość przemawiania przed tym gremium przy okazji kolejnego spotkania sieci. Zajmuję się od właściwie początku mojej pracy historyka historią Imperium Rosyjskiego. Imperia to oczywiście nie jest wynalazek rosyjski ani sowiecki. Imperia są niemal tak stare jak historia polityczna ludzkości. Imperium to, można powiedzieć, działanie, którego podstawowym celem jest ekspansja i kontrola. Metody ekspansji i kontroli mogą się zmieniać w ciągu dziejów, ale te dwa elementy są niezmiennym wyróżnikiem struktury i dynamiki imperiów. Imperia przednowożytne, dawne, starożytne dążyły do utrzymania swojej kontroli nad terenami, które w wyniku ekspansji do niej zostały dołączone, za pomocą techniki w pewnym sensie najprostszej, kradzieży tego, co najistotniejsze dla tożsamości, dla poczucia jedności, siły, wspólnot politycznych, które zostały podbite. A więc rabowano święte posągi, ośrodki kultu, to co spajało jakoś religijną, duchową, tożsamościową, można powiedzieć, istotę danej wspólnoty przyłączonej do imperium. Moskwa, która powstaje dopiero w drugiej połowie wieku XII, w istocie od samego początku podąża tą drogą, starszą drogą. Powtarzam, Moskwa tej metody nie wymyśliła, ale już założyciel Moskwy, książę Andrzej Bogolubski, w 1155 roku, kiedy jeszcze Moskwy nie było na mapie, dopiero 30 lat później się na niej pojawi, zaczął swoją karierę jako wielki książę od rabunku najświętszej ikony Kijowa, ikony przechowywanej na Zamku Książąt Kijowskich w Wyszogrodzie, ikony znanej do dzisiaj na całym świecie i każdemu Rosjaninowi, każdemu prawosławnemu, jako włodzimierska ikona. Ona została zrabowana z Wyszogrodu pod Kijowem i przeniesiona do Włodzimierza nad Klaźmą, ówczesnej stolicy tego nowego ośrodka imperialnego na północy Rusi, ośrodka, który następnie przeniesiony zostanie do Moskwy. Daję to jako przykład tej metody. To, co stanowiło istotę, powiedziałbym, pewnej wspólnoty, tożsamości, jej symbol dla kijowskiej Rusi, zostało zabrane i przeniesione ostatecznie do Moskwy. Oczywiście ta technika, czy ta metoda kontrolowania przez obezwładnienie tożsamości podporządkowanych terenów będzie ewoluowała, zmieniała się. W świecie nowożytnym, w którym coraz większą rolę będzie odgrywała informacja, a na piedestale zostanie postawiona wiedza. Mam na myśli zwłaszcza czas europejskich imperiów epoki oświecenia, XVIII wiek. Czas, w którym Rosja pod rządami Piotra I dołącza do tego modelu imperialnego. Ten czas sprzyja zmianie metody kontroli i metody podporządkowania nowo podbitych imperiów. Teraz najważniejsze stają się symbole kultury i ośrodki wiedzy, czyli archiwa. Archiwa, które przecież gromadzone są także od starożytności w każdym ośrodku politycznym o większym znaczeniu. I przykładem niezwykle uderzającym zastosowania tej techniki w stosunku do Rzeczpospolitej, czyli wielkiego państwa polsko-litewsko-ruskiego, które było głównym sąsiadem i w pewnym sensie głównym rywalem Rosji w okresie nowożytnym, wczesnonowożytnym od XVI wieku, stały się kolejne etapy rozbiorów Rzeczpospolitej i tego, jak te rozbiory były połączone w XVIII wieku z etapami zagrabienia, podporządkowania, niszczenia i przenoszenia archiwów
z terenu Rzeczpospolitej do centrum politycznego ówczesnej Rosji, czyli głównie do Petersburga, bo wtedy stolicą był Petersburg, a nie Moskwa. Już pierwszy rozbiór w 1772-3 roku przyniósł zabór największego prywatnego, ale niemal o charakterze państwowym archiwum Litwy. Archiwum książąt Radziwiłłów w Nieświeżu. Rodzina Radziwiłłów, dla tych z Państwa, którzy nie muszą przecież znać polskiej historii, była najważniejszą, najpotężniejszą od wieków rodziną w Wielkim Księstwie Litewskim zjednoczonym z Polską od XIV stulecia. Stąd też zabór ich archiwum gromadzonego w Nieświeżu był jakby zabraniem tożsamości litewskiej do Petersburga. Znacznie większy charakter, znacznie większą skalę, przepraszam, miała grabież dokonana po trzecim, ostatecznym rozbiorze, po wymazaniu Polski z mapy w 1795 roku. Przypomnę, że Polacy próbowała walczyć z grożącym jej niebezpieczeństwem ze strony imperializmu rosyjskiego i największym tego przejawem stało się powstanie Tadeusza Kościuszki w 1794 roku. Ogólnonarodowe powstanie. Powstanie to zostało stłumione przez armię rosyjską na czele z marszałkiem Suworowem i zakończyła się ta blisko 9-miesięczna nierówna walka między Imperium Rosyjskim a polskimi powstańcami rzezią ludności Warszawy, konkretnie lewobrzeżnej Warszawy, Pragi, w której wojska Suworowa wymordowały co najmniej 6 000 cywilnych mieszkańców tej dzielnicy Warszawy 6 listopada 1794 roku. 4 tygodnie później marszałek Suworow, który w ten sposób zdobył Warszawę dla Rosji, otrzymał rozkaz od Katarzyny II, imperatorowej Wszechrosji. Znaczy 2 grudnia został on wysłany, dotarł po kilku dniach do marszałka tutaj w Warszawie. Rozkaz nakazujący mu zabranie pierwszej wielkiej biblioteki publicznej w kontynentalnej Europie, tak zwanej Biblioteki Załuskich, Biblioteki Narodowej Polskiej, oraz archiwum polskiego i litewskiego, czyli metryki koronnej i metryki litewskiej, Państwowego Archiwum Polski i odrębnie utrzymywanego Archiwum Litewskiego. Cały ten skarb polskiej i litewskiej tożsamości został załadowany zgodnie z rozkazem Katarzyny na 556 fur, wozów, które przewiozły łącznie 400 000 tomów, książek z Biblioteki Załuskich. Jeszcze raz powtórzę, była to pierwsza biblioteka publiczna, narodowa w kontynentalnej Europie, otwarta w 1747 roku. I zabrała także archiwum polskie i litewskie do Petersburga. Po drodze oczywiście, bo to była zima, przełom grudnia i stycznia 1794 na 95, niemała część tych materiałów po prostu zginęła, została zniszczona. Ten akt grabieży był aktem już nowożytnego imperium. Imperium, które wie, że wiedza to nie tylko ośrodek tożsamości, tradycji, pamięci. Przykładem tego jest właśnie biblioteka, czyli cały ten skarb książek, które opisywały historię polską, polską literaturę oraz innych narodów, które współtworzyły Rzeczpospolitą. Ale wiedza jest potrzebna do kontroli. Nie tylko po to, żeby ją zabrać i wymazać, zamknąć, ale po to, żeby kontrolować przy pomocy wiedzy, którą zagarnia się w ten sposób. I to działanie było jeszcze powtarzane w kolejnych, czy przy kolejnych okazjach, jeśli można tak powiedzieć, w XIX wieku, kiedy Polski już na mapie nie było, bo była wciąż pod rozbiorami, w których Rosja zagarnęła 82% terytorium Rzeczpospolitej, Prusy 7%, Austria 11%.
Polacy, buntując się przeciwko temu stanowi, walcząc o niepodległość, prowokowali kolejne represje i kolejny zabór nie tylko dóbr kultury, ale właśnie archiwaliów polskich. Największy taki zabór w XIX wieku miał miejsce dwukrotnie, w dwóch etapach. Po powstaniu listopadowym w 1831 roku i po powstaniu styczniowym. Po powstaniu listopadowym miałem okazję przyjrzeć się skutkom tego zaboru, prowadząc swoje badania archiwalne w Kijowie w 1990 roku. Wtedy dopiero zaczęto odkrywać te zagrabione i skierowane między innymi do Kijowa, który był częścią Imperium Rosyjskiego, archiwalia polskich właścicieli prywatnych, które zostały zagrabione właśnie po powstaniu listopadowym i cały szereg takich właśnie zbiorów wtedy mogłem zidentyfikować. Później zajęto się tym rzetelnie, naukowo, opisując te kolekcje, które zostały skonfiskowane, zabrane. To znowu setki tysięcy książek, archiwaliów zabranych od prywatnych właścicieli, no bo państwa polskiego już nie było, ale byli Polacy, zamożni Polacy, którzy mieli swoje kolekcje. Zabrano im je. Między innymi właśnie do Kijowa, do zrusyfikowanego Uniwersytetu Świętego Włodzimierza zostały zabrane. Po powstaniu styczniowym w 1863 roku raz jeszcze ta operacja była powtórzona. Ale największym w XIX wieku przykładem tej samej operacji był zabór po powstaniu listopadowym, czyli po 1831 roku. Tego wszystkiego, co z wielkim trudem przez niespełna 40 lat mieszkańcy tej ziemi odtworzyli, żeby ratować, budować swoją tożsamość po zaborze Biblioteki Załuskich, tej, o której wspomniałem wcześniej, po zaborze archiwaliów. Tu w Warszawie powstało w 1800 roku Towarzystwo Przyjaciół Nauk i to ono gromadziło przez następnych 30 lat jakby to, co dało się zgromadzić z tego, co jeszcze nie zostało zrabowane, jako rodzaj centralnego archiwum polskiej pamięci i tożsamości. I to właśnie zostało po 1831 roku. 200 000 udało się zgromadzić książek. Wszystkie zostały zabrane po 1831 roku do Rosji, do Petersburga, włącznie z archiwaliami. Te przykłady, które przytaczam, można by podsumować w ten sposób, że przecież to imperium nowożytne, ale imperium jednak nie najnowszej generacji, a państwo zajmujecie się w swoich archiwach spuścizną imperium najnowszej generacji, że to imperium sprzed XX wieku przecież upadło. I w związku z tym jego kontrola nad spuścizną, między innymi Polski, w taki sposób dokonywana, jak to opisałem na polskim przykładzie, nie była już trwała. Wydawało się, że już jest do zakwestionowania. Polska, która odzyskała niepodległość w 1918 roku i wygrała wojnę o tę niepodległość z nową formą, totalitarną formą, jaka tworzyła się w Rosji, z Rosją sowiecką, bolszewicką w 1920 roku. W rezultacie tej wojny podpisała pokój w Rydze w 1921 roku, na mocy którego Rosja sowiecka zobowiązała się oddać zrabowane archiwalia i materiały o wielkiej wartości kulturalnej. Niestety w dużym stopniu ten artykuł, czy te artykuły pokoju ryskiego nie zostały wykonane. Częściowo tak, część archiwaliów i część książek została zwrócona, ale większość książek, to na marginesie dodam, bo to nie dotyczy archiwaliów, większość książek zrabowanych w XVIII i XIX wieku pozostała głównym rdzeniem cesarskiej biblioteki rosyjskiej, założonej właśnie z tych zrabowanych w Polsce książek przez Katarzynę, a później przez jej wnuka Aleksandra I w 1814 roku otwartej. Po zmianie systemu władzy w Rosji oczywiście pozostała już nie w Petersburgu, ale w Leningradzie ta biblioteka jako jedna z dwóch najważniejszych bibliotek w Rosji sowieckiej. Ale jednak mieliśmy wrażenie, nasi przodkowie 100 lat temu, że udało się zahamować ten imperialny
rozpęd do kontroli, do podporządkowania, a nawet cofnąć go, odzyskać coś z tej zrabowanej pamięci i tożsamości. Niestety, jak wszyscy wiemy, w 1939 roku na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, paktu między dwoma totalitarnymi imperiami, państwo sowieckie zagarnęło wschodnią połowę Rzeczpospolitej, zagarnęło wkrótce także Litwę, Łotwę, Estonię i Besarabię oraz Bukowinę, czyli część Rumunii. Ten zabór w każdym przypadku związany był również z zaborem archiwaliów. W przypadku Polski ten zabór był szczególnie dotkliwy, bo polskie archiwa w momencie niemieckiego ataku 1 września 1939 roku były ewakuowane na wschód, kiedy Związek Sowiecki w porozumieniu z Hitlerem zaatakował Polskę od wschodu. W połowie września większość tych archiwaliów wpadła w ręce sowieckie. Ponownie oczywiście stało się to w roku 1944 i 1945, kiedy Armia Czerwona, już walcząc z Hitlerem, zajmie raz jeszcze ziemie polskie, tym razem w całości, i z terenów, na których Niemcy przechowywali skarby zrabowane, skarby kultury i pamięci zrabowane nie tylko z Polski, ale z całej Europy, Armia Czerwona przejęła je do Moskwy. I tak się złożyło, że jakby wstępem do mojego osobistego spotkania z tym nowym zjawiskiem sowieckiego totalitaryzmu i jego skutków dla archiwów, nowego, powiedziałbym, znaczenia archiwaliów w zderzeniu z systemem sowieckim, była konferencja, w której miałem okazję uczestniczyć jako bardzo młody wtedy historyk. Konferencja poświęcona powstaniom polskim, zorganizowana w 1989 roku, czyli jeszcze istniał Związek Sowiecki, choć trwała już tak zwana pierestrojka, w Moskwie i Kalininie. Kalinin, obecnie Twer, i historycznie Twer nazywało się to miasto. I tam, kiedy mówiliśmy o XIX-wiecznych polskich powstaniach, podszedł do mnie profesor bizantynologii z Uniwersytetu w Kalininie, Maren Freidenberg. Imię też jest ciekawe, bo niejedno dziecko w Związku Sowieckim otrzymywało takie imię od Marx Engels, stąd jest imię Maren. Rodzice byli trockistami, jako trockiści zostali rozstrzelani przed II wojną światową. Profesor Freidenberg się uchował. I wiedząc z listów polecających mojej promotorki, pani profesor Śliwowskiej, że może mi zaufać, podszedł do mnie i powiedział, że pokaże mi miejsce w Kalininie, gdzie dokonywano egzekucji Polaków. Nikt jeszcze o tym wtedy nie wiedział. Wiedziano o tym, że był Katyń. Wiedziano z komunikatu ogłoszonego przez Niemców w 1943 roku, że w Katyniu pod Smoleńskiem Sowieci rozstrzeliwali polskich oficerów wziętych do niewoli w 1939 roku. Ale w Katyniu odkryto groby mniej więcej 4600 polskich oficerów, a wiadomo było, że brakuje ich ponad 20 000. Gdzie więc byli pozostali? W ramach pierestrojki Michał Gorbaczow, ówczesny sekretarz partii, pod koniec, że tak powiem, swoich rządów zdecydował się uchylić rąbka tajemnicy nad zbrodnią katyńską i właśnie w 1989 roku zaczęto powoli uznawać, że było coś takiego jak zbrodnia katyńska i że nie dokonali jej Niemcy, jak twierdziła wcześniej propaganda sowiecka, tylko właśnie organy bezpieczeństwa Związku Sowieckiego. Ale to właśnie to wstrząsające dla mnie odkrycie, że tu w Kalininie, w budynku Instytutu Medycznego, który wcześniej był budynkiem NKWD, dokonano egzekucji dużej grupy, jak się okazało największej grupy, bo 6300 osób zostało rozstrzelanych w piwnicach tego budynku w maju 1940 roku w ramach operacji katyńskiej. To uświadomiło mi, że istnieje coś takiego jak
archiwum ludzkiej pamięci i archiwum w postaci jeszcze bardziej namacalnej i przerażającej. Tym archiwum są ludzkie kości, które ta sama grupa aktywistów Memoriału, Memoriał to było stowarzyszenie, no powiedziałbym, ludzi pragnących wolności w Rosji, wtedy założone w 1988 roku i nastawione właśnie na szukanie prawdy o zbrodniach systemu komunistycznego. Maren Freidenberg był jednym z jego założycieli. Ta grupa aktywistów zaczęła, no powiedziałbym, szperać, przenikać do odległego o 20 kilometrów od Kalinina, czyli od Tweru, miejsca ogrodzonego, ale już niezbyt pilnie strzeżonego wtedy, należącego wcześniej do KGB w Miednoje. Tam właśnie zostali pochowani, byli przewożeni wszyscy ci zabici w Kalininie, te 6300 osób, polskich oficerów i policjantów z obozu w Ostaszkowie. I to właśnie kości tych zabitych i pochowanych nocą w Miednoje stają się archiwalnym śladem, który może być ostatnim, powiedziałbym, dowodem prawdy historycznej. I w takim charakterze, kiedy upadł Związek Sowiecki, prezydent Jelcyn, prezydent Rosji, zdecydował się powiedzieć pełną prawdę o Katyniu. Wtedy okazało się już dokładnie, jak ta operacja była przeprowadzona, nie tylko w Kalininie i Miednoje, ale także w Starobielsku i Charkowie. Te 3 miejsca do tej pory zostały ustalone jako miejsca zbrodni katyńskiej. Łącznie, przypomnę, zostało rozstrzelanych blisko 22 000 polskich oficerów i policjantów w tej operacji. To właśnie groby, miejsca pochówku stały się szczególnie ważnym śladem, potwierdzeniem tego, że była taka zbrodnia, że nie da się jej zamazać, i uznanie tego faktu przez Rosję wydawało się czymś trwałym, czymś, co raz na zawsze zostało zdobyte. Zbudowano cmentarze z godnym pochówkiem, na ile to było możliwe, ofiar. Na budynku w Kalininie, czyli w Twerze, tam gdzie rozstrzeliwano więźniów z Ostaszkowa, została zamontowana tablica upamiętniająca ten smutny fakt. Ale oto w 2020 roku tablica została zdjęta. Nie ma już w Kalininie tablicy na budynku Instytutu Medycznego, dawniej siedzibie KGB, że tu rozstrzelano 6300 obywateli polskich. I to właśnie prowadzi do refleksji nad znaczeniem archiwów. Bo przecież można zdjąć tablicę, można cmentarz zaorać, można zniszczyć świadectwa. To jest także nowa metoda kontroli nad pamięcią, nad archiwami. Uświadomiłem sobie znaczenie tej metody, kiedy kilka lat później miałem okazję po raz pierwszy korzystać z archiwów w Rosji. To był najlepszy moment właśnie takiej, powiedziałbym, wolności w dostępie do tych archiwów. Czasy, kiedy prezydent Jelcyn przez chwilę rozważał przygotowanie Norymbergi II, czyli procesu nad komunizmem, nad zbrodniami komunizmu, także w Rosji. Wycofał się z tego pomysłu pod presją opinii publicznej w dużym stopniu sprzyjającej dziedzictwu komunistycznemu w Rosji. Ale w tym właśnie korzystnym okresie mogłem no nie tylko skorzystać z normalnych archiwów rosyjskich, ale także wejść do archiwum świeżo odkrytego, że w ogóle istnieje takie archiwum, tak zwane trofiejne archiwum, czyli archiwum zdobyczne. Archiwum składające się z tego, co Armia Czerwona i służby specjalne sowieckie zrabowały w 1939-1940 roku, to wtedy w Polsce, w krajach nadbałtyckich, Rumunii, a następnie w całej wschodniej Europie w 1944 i 1945 roku. A więc to, co Niemcy zrabowali w Europie, potem Rosja sowiecka, Związek Sowiecki zabrał i przeniósł do swoich archiwów. To właśnie trofiejne archiwum zawierało materiały, które mnie interesowały, a dowiedziałem się o tym, bo
w ogóle przedostała się do opinii publicznej informacja o tym, że istnieje takie archiwum w 1990 roku. Izwiestia, organ rządowy Rosji, ogłosił taką informację, że jest takie archiwum. 2 lata później zostało ono otwarte pod nową nazwą, już nie jako archiwum zdobyczne, tylko jako Centrum Historyczno Centrum Historyczno-Dokumentalnych Kolekcji, tak się to nazywało, tłumacząc to na język polski. Mnie interesowały materiały dotyczące wojny polsko-sowieckiej 1920 roku i wtedy, wiedząc już o tym, ponieważ byli przede mną tam historycy z Polski oczywiście, istniała już współpraca archiwistów polskich w tym okresie z archiwistami rosyjskimi i badali te dokumenty, niektóre dokumenty, więc wiedziałem, że wiele ciekawych rzeczy można tam odkryć. Ale zaszokowała mnie skala, ilość materiałów, które zrabowali Sowieci z Polski, które były tam wciąż w 1995-1996 roku, kiedy korzystałem z tych archiwów, przechowywane. Ta ilość może być scharakteryzowana jakość pewnym wyliczeniem, które pozwolę sobie tutaj przedstawić. To jest Archiwum Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, Komendy Głównej Policji Państwowej, okręgów wojskowych, 2 oddziału, czyli wywiadu polskiego. To jest łącznie 5000 jednostek archiwalnych samego wywiadu. I to jest bardzo ważne. Dlaczego archiwa wywiadu są ważne? Bo one pozwalają kontrolować. One nie są do spalenia. One są do tego, żeby wykorzystywać je operacyjnie przeciwko ludziom, którzy są ujawnieni, zdekonspirowani w tym archiwum wywiadu. Ale także coś, co ma znaczenie historyczne, właśnie tak jak czy tożsamościowe, tak jak ta Matka Boska Włodzimierska miała w XII wieku, tak w XX wieku takie znaczenie mają archiwa dokumentujące walkę o niepodległość Polski, a więc dla Polaków takie znaczenie mają. A więc Archiwum Polskich Organizacji Politycznych Niepodległościowych, Związku Walki Czynnej, Strzelca, Związku Strzeleckiego, Legionów, Archiwum I Brygady. To wszystko jest w Moskwie. Nie gdzie indziej, tylko w Moskwie. Mnie najbardziej poruszyły dokumenty osobiste Józefa Piłsudskiego, czyli jednego z najważniejszych twórców polskiej niepodległości odrodzonej, w tym jego testament polityczny spisywany przed akcją bojową w 1908 roku pod Bezdanami. To wzruszający, bardzo pięknie napisany list i on właśnie przechowywany jest w Moskwie. Napisałem pod wpływem tej lektury, tego doświadczenia tekst w prasie polskiej wzywający do bardziej energicznych działań ze strony Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Polsce, żeby odzyskać te archiwalia. Niestety odpowiedziała mi wtedy ówczesna dyrektor archiwów, już nie żyjąca obecnie, tekstem, w którym stwierdziła, że nie należy prowokować Rosji, że nie należy się spieszyć z tym, żeby nie psuć stosunków między Polską a Rosją domaganiem się zwrotu polskich archiwaliów. No niestety ten moment to był już ostatni moment, kiedy można było coś odzyskać, bo właśnie w 1995 roku rozpętała się w Rosji burza medialna, związana z ujawnionym wtedy faktem przekazania przez Dyrekcję Archiwów Rosyjskich, przez Rudolfa Pichoję, który był dyrektorem tych archiwów, mniej więcej 90% akt archiwalnych, które Związek Sowiecki zagarnął Francji. Jakim cudem Związek Sowiecki mógł zagarnąć coś Francji? Niemcy zagarnęli mniej więcej 6,5 kilometra akt archiwalnych francuskich. 6,5 kilometra, czyli całkiem sporo. I 90% z tego, dzięki olbrzymiej łapówce, którą Francuzi zapłacili, udało się do 1994 roku Francuzom odzyskać. Kiedy informacja o tym przedostała się do opinii publicznej w Rosji, podniósł się wielki alarm w Rosji pod hasłem: nie oddamy
ani dokumentu więcej. To wszystko jest nasze. To jest rekompensata za straty wojenne, które ponieśliśmy. Skutkiem tej burzy medialnej i sytuacji politycznej wtedy w Rosji stało się uchwalenie przez Dumę Państwową, czyli przez parlament rosyjski, w lipcu 1995 roku ustawy, która nacjonalizowała wszystkie dokumenty zrabowane przez Związek Sowiecki na innych krajach w czasie II wojny światowej. Wszystkie. Znaczy, czy to były polskie, francuskie, te, które zostały, węgierskie, po prostu to było z kilkudziesięciu krajów europejskich. Mówię kilkudziesięciu, no bo wszystkie kraje niemal europejskie, z wyjątkiem Hiszpanii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii, znalazły się pod okupacją niemiecką i wszystkie zostały następnie zrabowane, te archiwalia, przez Armię Czerwoną. Dla porządku dodam, że oprócz Francji jeszcze jednemu krajowi udało się odzyskać zrabowane archiwalia, to był Liechtenstein. I to są jedyne dwa kraje, które odzyskały swoje archiwalia zrabowane przez Rosję. Prezydent Jelcyn zawetował tę ustawę Dumy, przypominając, że jest ona sprzeczna z konwencjami międzynarodowymi. Przypomnę tę najbardziej podstawową, czyli konwencję haską z 1906 roku. Notabene Rosja imperialna była jedną z inicjatorek tej bardzo pięknej i słusznej idei zawartej w konwencji haskiej. Jednym z paragrafów, bodajże 56 konwencji haskiej, jest paragraf mówiący o zakazie zaboru, no powiedziałbym, kolekcji o wartości kulturalnej i naukowej, zarówno zaboru tych kolekcji, które należą do instytucji państwowych, jak też kolekcji prywatnych, jeżeli posiadają taką właśnie dużą wartość kulturalną lub naukową. I także, przypomnę, konwencję UNESCO, również podpisaną przez Związek Sowiecki w 1976 roku w Nairobi, mówiącą de facto to samo, co konwencja haska. To znaczy, że żaden zabór wynikający z okupacji militarnej lub kolonialnej, zabór dóbr kulturalnych lub naukowych nie jest legalny, nie może być uznany za legalny. A więc na tej podstawie, a także na podstawie różnych umów dwustronnych, które naruszało prawo Dumy, Borys Jelcyn zawetował tę ustawę, ale nieskutecznie. Ostatecznie Sąd Konstytucyjny w Rosji także wypowiedział się przeciwko tej ustawie, ale zalegalizował ją, znaczy zmiana nastąpiła w roku 1997, polegająca na tym, iż ustawa została skorygowana w takim oto duchu, że państwa, które były wrogimi państwami w stosunku do Związku Sowieckiego w czasie II wojny światowej, czyli Niemcy oraz jej sojusznicy, a więc między innymi tak zostały potraktowane Węgry, Rumunia, Bułgaria, są państwami, których zabór dzieł sztuki i archiwaliów jest uprawniony, ponieważ były wrogimi państwami i to się Rosji należy za straty, jakie poniosła w czasie II wojny światowej. Natomiast państwom sojuszniczym otwarto, czyli między innymi Polsce, która, no, jak wiadomo, była państwem najechanym przez Związek Sowiecki i była pierwszym członkiem koalicji antyhitlerowskiej od 1 września 1939 roku, między innymi Polsce, zdawało się to otwierać furtkę do dalszych negocjacji o zwrot tych dóbr. Niestety w roku 1999, a następnie ostatecznie w roku 2000 rząd Władimira Putina, a następnie prezydent Putin ostatecznie przekreślił te możliwości. Nie ma już dzisiaj archiwum o nazwie CIDG. Ten niewdzięczny skrót już nie istnieje. Całość tego archiwum została włączona oficjalnie do rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego, RGWA. To jest teraz część po prostu rosyjskiego archiwum wojskowego na ulicy Wyborskiej. Kto chce, może się ubiegać o dostęp do tych archiwów. Dlaczego o tym mówię? Już zmierzam do końca. Dlatego, żeby pokazać, jak metoda rabunku archiwów
służy nie tylko do tego, ażeby móc pokazać imperialną siłę. Nie oddamy, bo możemy wam nie oddać. Jesteśmy od was silniejsi. To jest w pewnym sensie podstawowy instynkt imperium. Siła. Ale są kolejne motywy, nie mniej ważne w tym systemie. Systemie łączącym imperium z archiwami podbitych krajów. Otóż drugim motywem jest motyw, jak już wspomniałem, kontroli, wykorzystania tej wiedzy zgromadzonej w archiwach, na przykład Archiwum Polskiego Wywiadu, żeby kontrolować od wewnątrz, manipulować, zastraszać tych, których akta archiwalne mogą dotyczyć. Czy to byłych agentów, czy to ludzi, którzy byli oficerami służb wywiadowczych. Daję ten jeden przykład, oczywiście może być ich dużo więcej. Rzecz jasna, Związek Sowiecki wytworzył cały swój gigantyczny zasób archiwalny na zasadzie imperialnej, to znaczy centrum moskiewskie przechowywało i przechowuje dane o najbardziej wrażliwych, można powiedzieć, elementach struktur bezpieczeństwa państw podległych Imperium Sowieckiemu między 1944 a 1990 rokiem. W tym sensie jakby ta możliwość manipulowania archiwaliami pozostaje nadal bardzo ważna i przedłużona jakby do dnia dzisiejszego. Ale jest wreszcie kolejna bardzo ważna konsekwencja tych archiwalnych zaborów i ich trwania. To jest możliwość zakłamywania historii, manipulowania przeszłością. I przykładem tego może być właśnie sprawa Katynia. Wrócę więc jakby do tej sprawy, którą wcześniej wspomniałem. Otóż po roku 2000 zaczyna się w Rosji odwrót od tego aktu, którego dokonał prezydent Jelcyn, aktu uznającego odpowiedzialność Związku Sowieckiego za te zbrodnie. Przypomnę, że prezydent Jelcyn w 1992 roku przekazał prezydentowi Lechowi Wałęsie kopię najważniejszych aktów archiwalnych dotyczących zbrodni katyńskiej. Nie wszystkich, ale najważniejszych. A więc wydawało się, że prawda na temat tej zbrodni, a zatem prawda na temat istoty systemu sowieckiego, bo system, w którym na podstawie jednego rozkazu można rozstrzelać 22 000 obywateli drugiego kraju, nie może być nazwany inaczej niż systemem zbrodniczym, odpowiedzialnym przed prawem międzynarodowym, abstrahuję od gigantycznych zbrodni popełnionych na obywatelach własnego kraju przez ten system. Otóż od roku 2000 następuje odwrót w Rosji od uznania prawdy o Katyniu i przykładem szczególnie charakterystycznym mogą być wydarzenia z roku 2010. Wtedy, kiedy rząd naszego kraju ogłosił reset z Rosją Władimira Putina, zgodę z Rosją Władimira Putina. W tej Rosji właśnie rozegrała się sprawa sądowa o charakterystycznym znaczeniu dla relacji między archiwami a imperium. Wnuk Józefa Stalina, Jewgenij Jakowlewicz Dżugaszwili, założył sprawę sądową przeciwko dziennikowi, przeciwko jednemu z dzienników rosyjskich, w którym opublikowano po raz kolejny przecież informację o tym, że Stalin podpisał rozkaz o wymordowaniu polskich jeńców. Sprawa wlokła się przez wiele miesięcy przed sądem. Ostatecznie zakończyła się werdyktem po apelacji następującym. Dziennik i dziennikarz, który opublikował tę informację, nie musi przepraszać wnuka Józefa Stalina, ponieważ ma prawo do swojej prywatnej opinii. A więc nie wiadomo, czy był Katyń, czy nie było Katynia. W Rosji jest wolność. Można głosić, że był Katyń, taka prywatna opinia dziennikarza, a Jewgenij Dżugaszwili i inni mogą wierzyć, że nie było Katynia.
Ale ten okres wolności trwał krótko, dlatego że, to mówię ironicznie oczywiście, dlatego że przecież wkrótce Rosja wydała prawo, chyba w 2011 roku, jeśli dobrze przypominam sobie, zgodnie z którym za podważanie tej wersji historii, zgodnie z którą Związek Sowiecki wyłącznie czynił dobro w czasie II wojny światowej, grozi wyrok więzienia. Krótko mówiąc, za przypomnienie paktu Ribbentrop-Mołotow i jego konsekwencji, między innymi zbrodni katyńskiej. Po prostu grozi w Rosji kara więzienia i już kilka osób zostało na tej podstawie skazanych, na podstawie tego artykułu. I tak właśnie dochodzimy do zdjęcia owej tablicy z więzienia, przepraszam, z Instytutu Medycznego w Kalininie w Twerze w 2020 roku i dochodzimy do obecnej sytuacji, w której najbardziej charakterystycznym przykładem wykorzystania archiwów przez imperium jest artykuł Włodzimierza Putina opublikowany w 2021 roku czy z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. Artykuł opublikowany w bardzo wpływowym amerykańskim czasopiśmie National Interest, przejętym w międzyczasie po cichu przez służby rosyjskie, ale to już jest zupełnie inna historia. Wciąż pozostaje bardzo wpływowym kwartalnikiem w Stanach Zjednoczonych. Otóż w tym tekście, najobszerniejszym tekście, jaki pod swoim nazwiskiem opublikował Władimir Putin, wystąpił on jako historyk-archiwista. To sobie warto uświadomić. To znaczy przedstawił swoją interpretację historii II wojny światowej, powołując się na dokumenty archiwalne, które, jak pisze w tym tekście, czytał, miał w ręku, widział. Istota tej reinterpretacji jest następująca. W 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na teren wschodniej połowy Polski, a później na Litwę, Łotwę, Estonię i do Rumunii, żeby, nie tak jak mówił Stalin w 1939 roku, pomóc ludności ukraińskiej i białoruskiej wyzwolić się od ucisku polskich panów, bo to była wersja obowiązująca w czasach komunistycznych. Wersja Putina jest inna. Armia Czerwona wkroczyła po to, ażeby uratować miejscową ludność żydowską przed Holokaustem, który szykowali jej polscy i ukraińscy faszyści. Po to wkroczyła Armia Czerwona, jakby z taką wyzwolicielską, ratunkową misją. Najważniejszym, powiedziałbym, bohaterem, czy raczej antybohaterem całego tego liczącego 7500 słów tekstu jest Polska. W szczególności wiceminister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, który jest cytowany przez Putina z dokumentu archiwalnego, jednego z tych dokumentów przechowywanych w specarchiwum, zagrabionego przez Rosję w 1939 roku, polskich dokumentów Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie ów wiceminister sporządził notatkę z rozmowy z Adolfem Hitlerem w momencie, kiedy Hitler próbował przekonać Polskę do układu przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Jak wiadomo, do takiego układu nie doszło i dlatego Hitler wspólnie ze Stalinem zniszczył Polskę. Ale w owej rozmowie ów minister wspomniał, tak to sam zapisał, że gdyby Hitlerowi udało się rozwiązać kwestię żydowską, to pewnie postawiono by mu pomnik. To było zdanie z tej rozmowy. Oczywiście nie był to jeszcze czas, kiedy ktokolwiek wiedział, mówił lub mógł sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. To był początek 1939 roku, styczeń. Natomiast Władimir Putin, eksponując to zdanie, przedstawił taką oto tezę, że to polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zainicjowało Holokaust, namówiło niejako Adolfa Hitlera do ostatecznego rozwiązania. W tym samym tekście, notabene, pojawia się jeszcze jedna nazwa charakterystyczna. Nie ma tam mowy, no bo tekst nie mówi tylko o 1939 roku, ale o całej II wojnie światowej. Nie ma tam mowy o
o żadnych zbrodniach dokonanych przez Armię Czerwoną w latach 39-41, kiedy Armia Czerwona była sojusznikiem Hitlera, niszczyła Polskę, deportowała Polaków, Ukraińców, Żydów, Litwinów i tak dalej z krajów zajętych właśnie na mocy układu z Hitlerem. Ale zamiast nazwy Katyń, którego tam nie ma oczywiście w tekście Putina, bo przecież żadnego Katynia nie było, zgodnie z tą interpretacją historii, pojawia się nazwa Chatyń. To z kolei jest, przypomnę, sowieckie fałszerstwo historyczne, które opiera się na podobieństwie brzmienia dwóch nazw, Chatyń i Katyń. Kto rozróżni z obcokrajowców takie dwie nazwy? Katyń, Chatyń, to przecież prawie to samo. Otóż w Chatyniu, wiosce na wschodniej Białorusi, Niemcy dokonali egzekucji wszystkich jej mieszkańców wspólnie z białoruskimi kolaborantami. Znaczy Niemcy i kolaboranci białoruscy zlikwidowali zamordowali ponad 200 mieszkańców tej wioski. I kiedy w Związku Sowieckim odkryto ten fakt, uznano, że jest to znakomity pomysł na przykrycie pamięci o Katyniu. I zaczęto zmuszać między innymi Polskę komunistyczną, jej władzę do uczestnictwa w takiej oto maskaradzie, że polscy oficjele, generałowie z komunistycznej Polski czy ministrowie musieli jeździć do owego Chatynia, składać hołd ofiarom rzeczywistej zbrodni dokonanej przez Niemców na ludności cywilnej. Natomiast Putin, oczywiście po to, żeby nie wspominać o Katyniu, żeby zamazać Katyń, prawdziwą zbrodnię sowiecką. Natomiast Putin idzie dalej. Putin podkreśla, że Chatyń, czyli ta jedyna upamiętniona przez niego zbrodnia o tej nazwie, to było dzieło kolaborantów wschodnioeuropejskich. Nie pisze, że to byli akurat tutaj Białorusini, tylko generalnie Armia Czerwona, Rosja wyzwoliła Europę Wschodnią od faszystów i kolaborantów, z których składa się wyłącznie naród polski, litewski, białoruski, znaczy akurat o białoruskim nie było mowy, przepraszam, litewski, łotewski, estoński, ukraiński. Ta wizja historii wymaga pełnej kontroli nad archiwum, nad pamięcią i stopniowego jej zakłamywania aż do odwrócenia o 180 stopni. Na tym polega różnica między imperium XXI wieku a imperium nawet tym XIX-wiecznym, które mogło zniszczyć pewne archiwalia, mogło je wykorzystywać operacyjnie, mogło przemilczeć pewne fakty, korzystając z zaboru archiwów, ale nie było w stanie wymyślić alternatywnej wersji historii odwróconej o 180 stopni. Teraz natomiast ten proces odwracania historii o 180 stopni, wynikający z kontroli, z możliwości, jakie daje kontrola nad archiwami zrabowanymi, jest kontynuowany i rozwija się zgodnie z metodą, którą spopularyzował w Rosji współczesnej, członek Rosyjskiej Akademii Nauk, profesor matematyki Anatolij Fomienko. To nazwisko może Państwu nic nie powie, możecie Państwo sprawdzić w internecie, najlepiej w języku angielskim, bo jest obszerne hasło poświęcone temu uczonemu. To jest autor najbardziej zdumiewającej historii alternatywnej, jaką można sobie wyobrazić. Zgodnie z tą historią Jezus Chrystus urodził się w 1185 roku w Bizancjum i tam też został ukrzyżowany. Ten Bizancjum, Konstantynopol to jednocześnie, Troja starożytna, nie było w ogóle starożytności. Nie było starożytności. I wyobraźcie sobie Państwo, że miliony Rosjan w to wierzą. Wierzył w to do niedawna między innymi mistrz szachowy Garry Kasparow, ale wiele milionów innych Rosjan w to wierzy. W tego rodzaju historię alternatywną. To jest możliwe. Można tak odwrócić wyobrażenia o rzeczywistości, korzystając z pełnej kontroli nad pamięcią historyczną. I wtedy jedynym ostatecznie ratunkiem, są źródła historyczne, źródła przechowywane w archiwach, źródła, które jeżeli odzyskamy, jeżeli będziemy starali się upublicznić ich znaczenie, ich wymowę,
prawdziwą, bez żadnej interpretacji, po prostu ich wymowę. Wtedy możemy tylko obronić się przed takim kłamstwem. Wielki historyk niemiecki, najwybitniejszy moim zdaniem teoretyk historii ostatnich 50 lat, Reinhard Koselleck, powiedział, że źródła mają prawo weta. I to jest najważniejsza siła źródeł archiwalnych. Weto wobec kłamstwa. Dlatego misja, którą pełnicie Państwo jako strażnicy i popularyzatorzy tych skarbów prawdy o historii, o doświadczeniu systemów totalitarnych w Europie Wschodniej jest tak ważna, czy w całym świecie, nie tylko w Europie Wschodniej. Pamiętajcie Państwo, że jesteście strażnikami najważniejszego instrumentu wolności, weta przeciwko kłamstwu. Dziękuję Państwu bardzo.